Przekręcamy kluczyk na zapłon, ustawiamy maksymalną temperaturę i minimalny nawiew. Wykręcamy korek od zbiorniczka i wykręcamy odpowietrznik. Jak widać, ja używam mosiężnego. No i zaczynamy dolewać płynu, ile wlezie. Dolewamy do momentu, kiedy z odpowietrznika zacznie wypływać sam płyn, nie będą żadne bąbelki wylatywać. Po internecie można przeczytać, że na tą część najlepiej podnieść sobie lewy przód samochodu. W zasadzie jest w tym trochę racji, to znaczy w ten sposób bąbelki mogą nam szybciej wylatywać z układu. Z drugiej strony ja tego nigdy nie robię, bo mi się po prostu nie chce i jakoś też zawsze odpowietrzam, także nie jest to wymagane. W każdym razie jak już zalaliśmy płynem, no to zakręcamy odpowietrznik, jeżeli podnosiliśmy samochód, to opuszczamy, no i można odpalać. Powinniśmy widzieć przelew tutaj w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli nic nie leci i jest generalnie mało płynu, to można jeszcze dolać. Natomiast jak już zacznie się rozszerzać i zacznie nam wyjeżdżać z tego zbiorniczka, no to po prostu można zakręcić wtedy korek. Tutaj przez zbiorniczek będą jeszcze wylatywać pozostałe bąbelki powietrza, także najlepiej mieć jak najdłużej otwarty korek. Natomiast jak już zakręcimy, no to najlepiej jeszcze w trakcie rozgrzewania się silnika 2-3 razy odkręcić ten korek, tak żeby wypuścić nadmiar powietrza. Zostawiamy silnik do rozgrzania aż do temperatury, kiedy otworzy się termostat, czyli do 96 stopni, o ile jest oczywiście sprawny. Można sobie wejść na zegary na test 7.0, zobaczyć temperaturę płynu chłodniczego i tutaj widzimy dokładnie, pokazuje w tym momencie 56 stopni. No i teraz po rozgrzaniu 96 powinien już tego nie przekraczać. Jeżeli przekracza, to znaczy, że mamy niesprawny termostat. Z drugiej strony, zamiast patrzeć na temperaturę na zegarach, można też pomacać chłodnicę. Jak otworzy się termostat, to zarówno ten wąż, jak i chłodnica tutaj w tym obszarze zaczynają robić się ciepłe. W każdym razie, jak już termostat się otworzy, silnik nagrzaliśmy, to teraz najtrudniejsze, czyli trzeba go zostawić do ostygnięcia. No i jak już mamy silnik w miarę zimny, albo przynajmniej ostudzony do 30 stopni, odkręcamy korek, sprawdzamy poziom, jak jest za mało, to dolewamy. Powinno być raczej w miarę ok, także odpowietrzone. Jeżeli mamy pod ręką odpowiednią rureczkę, która nam obejmie odpowietrznik w miarę szczelnie, można ją wykorzystać, tylko musi być odpowiednio długa, tak z 1,5 metra przynajmniej, najlepiej żeby sięgała aż nad maskę. W zasadzie można nawet krótszą, natomiast wtedy nie będziemy mogli wlać do pełna płynu. W każdym razie idea jest chyba dość oczywista, czyli odpalamy silnik z zakręconym korkiem, no i wszystkie bąbelki będą nam uciekać przez rurkę, natomiast ona musi być na tyle długa, żeby ewentualnie płyn, który się rozszerzy, po prostu miał gdzie się zmieścić, a nie wylewał się górą. Jak widać, faja zmiękła od gorącego płynu, ale z drugiej strony widać też bąbel powietrza, który jeszcze wyleciał. Także tak jak normalnie czekamy, aż otworzy się termostat, potem czekamy, aż silnik wystygnie, no i ewentualnie jakiś nadmiar płynu, który został w rurce, zlewamy. Tak poza tym sprawdzamy poziom normalnie przez korek. Tak czy siak przypominam, że najważniejsze jest, żeby przy tej metodzie wlać trochę mniej płynu niż maksimum, tak żeby po prostu miał się gdzie rozszerzyć w tej rurce, żeby nam nie wyleciało.